Siema, Civil Extreme Vocal i jak codziennie możesz ćwiczyć swoją przeponę i podparcie. Pierwszy prosty i skuteczny sposób na to, jak codziennie ćwiczyć i wzmacniać naszą przeponę oraz inne mięśnie, które razem z nią tworzą podparcie oddechowe, to po prostu syczenie. Dźwięk przypomina trochę hi-hat albo spółgłoskę cy, po prostu c. I tutaj idea jest bardzo prosta. Odpalamy metronom, może być to 100 BPM, może być 200, może być 50. Chodzi o to, żeby trzymać tempo, żeby trzymać rytm. Możemy też mieszać tempa, czyli po prostu zrobić interwał szybszych i wolnych powtórzeń, albo możemy tworzyć też własne rytmy, nie wiem, na przykład Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie bardzo łatwo urozmaicić to ćwiczenie i będzie ono dla nas bardziej atrakcyjne, bo będzie nieco bardziej zabawne niż zwykłe takie suche syczenie do jednostajnego tempa. Kolejnym aspektem tego ćwiczenia, który możemy sobie zmieniać i urozmaicać, to po prostu intensywność. Możemy zmniejszyć tempo na przykład do 50 BPM albo nawet wolniej i zamiast skupiać się na przykład na szybkości, na lekkości, możemy ćwiczyć po prostu siłę i możemy wkładać nieco więcej wysiłku w te właśnie wolniejsze powtórzenia. Na przykład wtedy nasza przepona oraz inne mięśnie pracują dużo bardziej intensywnie i są bardziej pobudzone. Dzięki temu możemy budować skuteczniej siłę, nie tylko szybkość, nie tylko wytrzymałość, ale też samą siłę mięśni. Ogromną zaletą tego ćwiczenia jest właśnie jego prostota i elastyczność. Jedną z rzeczy, które możemy zmieniać, jest też ilość powtórzeń na jednym wdechu. Możemy na przykład zrobić 5-10 takich ciężkich powtórzeń na jednym wdechu. Przy tych szybszych możemy po prostu na przykład zrobić 20 albo 15. I właśnie chodzi o to, żeby liczyć, żeby trzymać tempo, trzymać rytm i żeby świadomie wziąć ten wdech. Czyli kiedy wykonujemy powtórzenia na przykład to nasz brzuch rytmicznie jakby napina się, ale moment, w którym bierzemy wdech, to powinien być taki króciutki moment na rozluźnienie i warto ten moment obserwować, bo wtedy, kiedy jesteśmy spięci i chcemy wziąć wdech, to po prostu jest to bardzo trudne i nie nabierzemy tego powietrza wystarczająco głęboko, ani w wystarczającej ilości, czyli warto jest liczyć, rozluźnić się na dosłownie sekundę albo nawet krócej na moment, w którym bierzemy po prostu ten wdech. I dzięki temu, wtedy kiedy będziemy krzyczeć albo śpiewać, wykonywać bardzo szybkie, wymagające jakby kondycyjnie i oddechowo utwory, nie będziemy się nadmiernie spinać i nasza kontrola oddechu będzie bardziej świadoma. Wszystko nabierze takiego naturalnego flow i pozostaniemy zrelaksowani. Właśnie ćwiczenia oddechowe pomagają bardzo w tym, żeby się zrelaksować i rozluźnić. Drugi sposób na to, jak z waszej przepony uczynić prawdziwą bestię, to tak zwane Breath of Fire. Ćwiczenie wykorzystywane w jodze, ale także na siłowni, służy do wzmocnienia przepony i mięśni głębokich brzucha. Dzięki Breath of Fire podparcie oddechowe i przepona jakby bardziej automatycznie angażują się później do procesu fonacji, czyli na przykład śpiewu, krzyku i głos zyskuje naturalną, jakby większą głębię. Breath of Fire polega po prostu na tym, że agresywnie robimy wdech i wydech, trzymając to samo tempo, jakby wdechu i wydechu. Można robić wdechy nosem, można robić wdechy ustami. Chodzi o to, żeby agresywnie, ale przy tym głęboko pompować powietrze do środka i gwałtownie je wyrzucać, trzymając określone tempo i rytm. I wygląda to na przykład tak. Po wykonaniu ćwiczenia oddechowego warto jest zawsze zrobić sobie krótką chwilę przerwy na to, żeby zaczerpnąć głęboki, spokojny oddech. Wdech i wydech. Łyk wody, żeby nawilżyć nasze gardło. Chwila przerwy i można powtórzyć to jeszcze raz. Obydwa ćwiczenia możemy wykonywać po 30 sekund 2 razy dziennie albo za każdym razem przed rozgrzewką
wokalną. Takie dwa proste ćwiczenia oddechowe stanowią taką optymalną, wystarczającą rozgrzewkę oddechową, dzięki której pobudzimy naszą przeponę i inne mięśnie, które po prostu biorą udział w tworzeniu naszego podparcia oddechowego. Jeśli po wykonaniu Breath of Fire kręci się Wam delikatnie w głowie, dopada Was hiperwentylacja, to jest normalne, bardzo częste, zwłaszcza jeśli ktoś jest dopiero początkujący. Mnie to nie dotyka za bardzo, ale bardzo przyjemnie wspominam właśnie chwilę po wykonaniu tego ćwiczenia, bo jest to taki jakby high dla ubogich. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że te dwa proste ćwiczenia, dwa proste sposoby na to, jak wzmocnić Waszą przeponę oraz wszystkie inne mięśnie, które biorą udział w tworzeniu podparcia oddechowego, dzięki któremu nasze gardło pozostaje otwarte i zrelaksowane wtedy, kiedy krzyczymy, głośno śpiewamy albo po prostu napierdalamy. Mam nadzieję, że te ćwiczenia okażą się dla Was równie pomocne, co dla mnie i dla osób, z którymi codziennie ćwiczę wokal. Tak czy inaczej, jeśli Wam się podoba, dajcie łapę w górę, dajcie suba, śledźcie kanał na bieżąco. Dużo nowego kontentu, covery, nowe tutoriale, dużo będzie działo się w tym roku. No i oczywiście pozostajcie ekstremalni i miłość, skurwysyny.